Siema, witam serdecznie moi drodzy. Dzisiaj będę przeprowadzał montaż tego oto cudu techniki, jakim jest 250W silniczek na napięcie 36V, stosując właśnie ten oto zestaw, do którego pokrótce zaraz przejdę. Będę przerabiał rower mojej żony. Marcin, ale zelektryfikowałeś rower żony? Tak, zelektryfikowałem, ale by pokazać Wam, w szczególności nowym widzom, którzy zawitali na ten film po raz pierwszy i mnie nie znają, więc pokażę im montaż zestawu do elektryfikacji w rowerze, jak to się robi. Potraktujmy, że rower mojej żony nie jest zelektryfikowany. A dla starych widzów takie przypomnienie, jak montuje się taki zestaw i co się robi po kolei, więc zaczynajmy. W pierwszej kolejności pokażę Wam oczywiście, co znajduje się w zestawie. Dosłownie tak pokrótce przedstawię, ponieważ film z unboxingu możecie znaleźć na moim kanale. Jeżeli oglądacie w komputerze, to w tym miejscu pojawi się odnośnik do tego filmu z unboxingu. A teraz tylko tak pokrótce. Silniczek 250W, zapleciony w koło 28 cali. W zestawie mamy opaskę, która chroni naszą obręcz, właściwie to dętkę przed przebiciem. Mamy tutaj tyrtytki, opaski, inaczej mówiąc plastikowe do montażu. Manetka, oświetlenie przednie, pojemnik na kontroler, czujnik hamulca, czujnik pas, czyli ten domocowany na osi supportu, sam kontroler, który jest malutki, ale będziemy po kolei do tego przechodzić. No i oczywiście tutaj w środku jest wyświetlacz LCD3, który też zobaczyć także prezentuje zestaw. A teraz zaczynajmy montować. W pierwszej kolejności, rzecz jasna, trzeba założyć tutaj ogumienie. Więc zakładamy. Cyk! I mamy to. Mam kółeczko odziane w gumkę. Tu stoi rower, go nie widzicie już do góry kołami. Już zamontowałem tylne koło. I teraz co? Słuchajcie. Tu możecie zobaczyć. Rower stoi gotowy do elektryfikacji. A my teraz musimy przełożyć wolnobieg na koło z silnikiem. Otóż to. Czasem trzeba użyć trochę siły. I mamy. I już. I taki oto komplecik zakładamy na rower. No i założone. Z tej strony wygląda tak, jak widzicie, wszystko już chodzi. Blokada też jest ciśnięta tutaj. Przy tak małym silniku nie potrzeba stosować innej blokady koła, bo nic się nie stanie. Jak widzicie, oś silnika z kablem jest skierowana do dołu. Spotkałem się z opinią taką, że to powinno być do góry, bo tam się woda nie dostanie, bo tam jest uszczelnienie i w ogóle, no, zgadza się. Niektóre silniki mają, niektóre nie mają, ale dla bezpieczeństwa własnego to kierujcie do dołu. No w tej chwili rower do góry nogami jest, więc jest do dołu, do ziemi. Bo teraz patrzcie, zakładając jeszcze tą gumkę i gdy macie to skierowane do góry, no, macie idealny zbiorniczek na wodę, nie? Także po cholerę, jak można zrobić właśnie to do dołu i tam woda Wam się nie dostanie, bo powstanie taki naturalny łuk i woda po prostu sobie tutaj będzie się zbierać i no nie, no według grawitacji nie powinna pójść do góry, nie? Tylko spadnie na ziemię. No to taki mały tip. Ale róbcie jak chcecie. Koło założone, wywracam rower na koła i zajmujemy się całą elektroniką. Teraz przyszła pora na założenie czujnika pas. Czujnik pas zastosowany w tym tutaj oto zestawie to jest tarcza i taki czujnik, który zaraz pokażę, jak się zakłada. Pozwoliłem już sobie odkręcić tutaj pedał, żeby było szybciej. No to jest banał, to każdy potrafi. Tarczę zakładamy tu oczywiście, która widzicie już idealnie pasuje, ale najpierw musimy założyć sam czujnik, który będzie szczytywał impulsy z tych oto tutaj magnesów, a zakładamy to w ten sposób, że musimy odkręcić miskę supportu. Do tego będziemy potrzebować taki klucz dostępny w każdym sklepie rowerowym
i wkładamy go tutaj. On ma takie specjalne, widzicie, tu są takie wyżłobienia, pasują idealnie w miskę suportu i odkręcamy i lecimy. Ja akurat mam tutaj plastikowy korek, także muszę uważać, żeby nie obrobić. Trzeba to robić starannie. O. Wyciągamy, montujemy czujniczek w ten oto sposób. Najlepiej chyba tu będzie. O, i to ta miska idealnie tu pasuje, widzicie? No i teraz albo tu, albo tu. Myślę, że tak będzie najlepiej do dołu. No i teraz wkręcamy w drugą stronę. A, zaczyna się blokować. Pies mi zwariował. O, tu nie musi być dużej siły. Tak wystarczy. I teraz kabelek sobie pójdzie tu. O. I tu na razie go sobie zaczepimy. I tak to wygląda. Mniej więcej bardzo fajnie, schludnie. I teraz tak. Tarczę zakładamy zgodnie z kierunkami. Tutaj widzicie? Kierunek obrotów jest taki. Ale pamiętajcie, jak Wam nie będzie chodziło, zawsze można zmienić parametry w wyświetlaczu. Ja na razie założę tylko tak sobie. Korby nie będę zakładał. Sprawdzimy sobie na sam koniec, czy to działa i w razie czego będziemy tu korygować. Teraz zakładamy wyświetlacz, manetkę oraz pilota wyświetlacza. Jest tutaj wyświetlacz LCD 3, klasyczny wyświetlacz, bardzo fajny i szeroko używany przez e-bikersów. Mam tutaj mocowanie na telefon, więc musimy troszeczkę przesunąć i też będzie dobrze. Najpierw musimy przykręcić wyświetlacz do podstawy. Tutaj założyłem już redukcję, ponieważ ja mam bardzo cienką kierownicę, więc redukcje są w komplecie, także nie musicie się martwić, że on nie będzie pasować. Jak nie wiecie jak należy przykręcić, to tak jest pionowo, ponieważ to nie ma żadnego brandingu, nic. Stopnie wspomagania są po lewej stronie. Takie widzicie podzielone na sektory. Górny taki pasek musi być u góry, nie tak. Jest ok. Pobrudziłem, ale tu jest folia, którą będziemy zdzierać, także spokojnie. No nic pozostaje nic innego, tylko założyć. Trzeba dobrze gumki przypasować, bo inaczej się nam nie zejdą te. O. No jak widzicie, troszeczkę przesunięty bokiem, tak jak mówiłem, ale to nic. No i dobra, teraz sobie przykręcimy. No. Ustawimy wstępnie, on już mocno siedzi. No. Jest ok. Teraz pilocik. Pilocik też, to jest wszystko fajne, że nie trzeba, wiecie, ściągać tych wszystkich rączek, wszystkiego, tylko tak sobie zakładamy, przekładając po prostu przez rurkę, tylko oczywiście wszystko z umiarem trzeba robić, nie? No i to nie tak, kurczę, założyłem odwrotnie. Niestety te przewody z LCD 3 są zbyt krótkie, a ja mam zbyt długą kierownicę, bo mam taką kierownicę łamaną, jak widzicie. No i nie starczy mi, żeby tu założyć, więc założę w tym miejscu albo w tym, myślę. Nie, no w tym będzie najlepiej. O tu. Założymy go, słuchajcie, na klameczkę, ale założymy go pod spód. Przy montażu czujnika, słuchajcie, tutaj warto zamontować sobie na krótko sterownik. Żadne inne podłączenia nie są tutaj w tej chwili ważne, tylko zasilenie, które podłączamy na końcu. Wyświetlacz LCD musi być podłączony, no i oczywiście czujka hamulca, żebyśmy wiedzieli, czy dobrze ustawiamy hamulec. Same podłączenia pokażę Wam zaraz, jak już to wszystko zmontuję. Pokażę krok po kroku, która wtyczka do czego, ale obejrzyjcie sobie dalej. Zobaczycie, które wtyczki trzeba podłączyć. Jak nie wiecie, wróćcie do tego kroku przyklejania czujników i postępujcie tak jak ja, podłączając zgodnie z tym, co będę mówił później. Możecie też użyć miernika, po prostu podłączając pod przewody, ale ja Wam pokazuję tak, jakbyście nie mieli takich sprzętów w domu.
Jak to zrobić? Po prostu podłączamy sobie na krótko pod bateryjkę i teraz tak, będziemy montować to, będziemy przyklejać to do klamki oczywiście pod spodem. Zaraz to odwrócę w drugą stronę, tylko Wam pokażę. I dołączony jest magnesik taki, tego typu, taki z otworkiem, ale on mi się tutaj nie przyda, bo generalnie on powinien działać tak, nie? No i tutaj nie mam za bardzo jak tego przymocować. Inne klamki to umożliwiają. W ten sposób jak przyłożymy, to nie będzie to działało. Ja sobie zastosuję taki wałeczek, nie? I to też, on musi działać w ten sposób w poziomie. O tak. No ale to też będzie głupio wyglądać, nie? Więc ściąłem go z jednej strony, jak widzicie, jest na płasko i przykleję go po prostu tak do klamki, tu. Zresztą pokażę Wam efekt końcowy, ale chcę Wam wytłumaczyć tak na razie łapatologicznie. Tak to przykleję pod spodem. I teraz dlaczego mówię na krótko? Włączamy sobie na krótko, tak żebyśmy mieli, zobaczcie, chodzi mi o tutaj, o tu, widzicie to? Ten znaczek tutaj uniemożliwia nam jazdę. W tej chwili odcięte jest zasilanie i jak to działa? To działa po prostu na tej zasadzie, że gdy zbliżymy magnes, widzicie, on znika. No i tak to działa, nie? Tu jest podstawa klamki, a tu jest klamka. I magnesy są w ten sposób. Gdy naciskamy hamulec, on się oddala od czujnika i załącza się, widzicie, hamowanie. Odłącza nam napięcie. W innych silnikach mocniejszych w tym momencie włącza się też rekuperacja. No tutaj ze względu na gabaryty tego silnika jest to niemożliwe. No ale tak to działa, więc kleimy. Klamkę sobie obrócę do góry nogami. Będzie mi to łatwiej kleić. O, nie? Czujniczek sobie przyczepię tu. O, tak jakoś. A magnesik o tak. O, coś takiego, nie? I teraz mi spadnie, będę miał. I teraz naciskając hamulec, widzicie, on się oddala. Więc najpierw radzę przykleić czujnik jak najbliżej tutaj się da, a później można tym sobie regulować. Nie? Żeby było wiadomo. Wy tego nie widzicie, ale pokażę Wam później działanie, jak to będzie działać. Tutaj jest taśma, niby dobra, 3M, ale powiem Wam, że odklejają się te czujniki z tej taśmy. Ja osobiście kleję na Hybryk X CX80. Piszę tutaj uszczelniacz, bardzo silnie klei. To jest fakt, bardzo silnie klei. Coś podobnego, a nawet lepiej niż klej do wklejania szyb samochodowych. Jak na to przykleicie, to nie ma bata, że się urwie. Słuchajcie, z własnej praktyki Wam to mówię, że to się naprawdę sprawdza, więc naprawdę polecam, jeżeli ktoś chce kleić, to tylko na ten klej. Także dobra, kleję i zaraz Wam pokażę, jak po przyklejeniu to wygląda i jak to działa. Witam w kolejnym dniu. Czujnik oraz magnesik ładnie przyschły. Zobaczcie, i tak to ostatecznie wygląda. Jeszcze raz powtarzam, jest to spód klamki, ale wywrócony do góry nogami, że łatwiej było kleić. No i zobaczcie teraz, tak to sobie właśnie działa. Spójrzcie na wyświetlacz. Widzicie? No i ostatecznie tak to wygląda. O, wszystko pięknie działa. Także czujniczek mamy podłączony. Oczywiście ten krok możecie zrobić na samym końcu. Wszystkie elementy, które ja podłączam, możecie robić w dowolnej kolejności, jak Wam pasuje. Ja Wam tylko pokazuję poszczególne etapy, jak się robi. Jak mówię, kolejność już zależy od Was. I teraz taka ważna sprawa. Założyłem czujnik na lewą klamkę, ale zrobiłem to nieprawidłowo z jednej przyczyny. Powinno się, jeżeli macie jeden czujnik, zakładamy na tą klamkę, która odpowiada za hamowanie, koło napędowe. A dlaczego to jest ważne? Na przykład jeżeli chodzi o napędy przednie, to może tam ma mniejsze znaczenie. Ale jeżeli macie napędy w tylnym kole i lubicie czasami sobie przyświrować, słuchajcie, i jedziecie, tak jak na przykład ja mam rower 20-calowy składaczek i mam napęd w tylnym kole i bardzo często jadę szybko i sobie wiecie, hamulec i koło blokuje momentalnie, nie? I w momencie, gdy napędzacie te koło, w momencie, gdy napięcie jest podawane i ten moment, zanim Wy przestaniecie pedałować, a przestanie Wam działać silnik, no to przez jakiś tam okres ten silnik jeszcze pracuje. Tam, nie wiem, jakieś pół sekundy, coś takiego. Ale gęsto jest tak, że jedziecie, pedałujecie i właśnie chcecie przyświrować i w tym momencie naciśniecie hamulec, że blokujecie tylne koło. Napięcie cały czas jest podawane na ten silnik. No i tak, wiecie, 10 razy, 50 razy, 100 razy się nic nie stanie, a 101 coś się uwali, nie? No, jak macie czujnik hamulca, to wtedy momentalnie odcina Wam ten zasilenie, nie ma takiej zwłoki, nie? Także
Czy zakładać, czy nie? Moja rada. Jeżeli macie czujnik, to zakładajcie, a jeżeli nie macie, to dokupcie i załóżcie dla własnego bezpieczeństwa. Cena takiego czujnika nie jest jakaś droga, więc opłaca się. Zapomniałem, że jeszcze manetkę musimy założyć. Manetkę sobie, słuchajcie, założę na lewą stronę. Dlaczego na lewą? No bo na prawej mam grip do zmiany przerzutki. No i co, miałbym tutaj jakoś tak tu pod ręką, nie pasowałoby to za bardzo, a tutaj z kolei za daleko i no nie konsumato i w ogóle. Dlatego będzie z tej strony. W rowerze, w e-rowerze można mieć manetkę zarówno z lewej, jak i z prawej strony, także. I dobra, założę tutaj. Teraz układam kabelki i pokażę Wam już położone i zaraz spotykamy się na podłączeniu do sterownika. Zajmijmy się teraz podłączeniem sterownika. Taki oto maluszek, zobaczcie. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że tutaj jest masa wtyczek, w których nie wiadomo o co chodzi. Dla mnie to jest wszystko logiczne, dla Was może nie, ale pokażę Wam, jak bez jakiejś szczegółowej instrukcji podłączyć te przewody, które generalnie bardzo banalnie, prosto się podłącza. Spójrzcie, to jest wtyczka wyświetlacza, zobaczcie. Ona nie pasuje nigdzie indziej niż tylko do tej wtyczki, bo po prostu gdzie indziej nie podłączymy. Więc łączymy. Jest to 5-pinowa wtyczka, inaczej nie pasuje. Cyk, mamy, siedzi, zapominamy. Te charakterystyczne przewody widzicie, o takie, to są przewody fazowe silnika. Tutaj je mamy, zobaczcie. I też inaczej nie podłączymy, zobaczcie. Mamy kolory zielony, żółty, niebieski. Tak samo jest tutaj. Zielony, żółty i niebieski. No i nic innego, jak podłączymy je po prostu tu. Niebieski do niebieskiego, o, żółty do żółtego, zielony do zielonego. I tak to wygląda. I to są główne przewody, które zasilają nasz silnik. Tutaj mamy wtyczkę od czujników Hala oraz prędkościomierza. Zaznaczę, że tutaj nie zakłada się osobnej czujki do licznika, tak jak ma to miejsce w innych rozwiązaniach. Tutaj czujnik prędkości jest zainstalowany już w kole i też mamy, widzicie, jedyną taką wtyczkę i ta wtyczka do siebie pasują. Cyk, wciskamy aż zaskoczy i działa. Ta wtyczunia to jest od manetki i ona nie pasuje, zobaczcie, nigdzie indziej, jakbyśmy chcieli, zobaczcie. I szukamy czegoś, gdzie możemy to podłączyć. Jest jeden, jedyny kabel, zobaczcie. Widzicie? Jeden, jedyny kabel czarno-czerwono-biały. Pasuje tylko tutaj. Tutaj już się kolory mogą różnić, w manetkach tak jest, ale jedno do siebie do drugiego pasuje i nie może być inaczej. Teraz schody mogą dla Was się zacząć tutaj, nie? Bo dwie są, zobaczcie, takie same. Ta wtyczka jest od czujnika PAS, czyli tego tutaj zamontowanego, co żeśmy montowali, zaraz do niego zresztą przejdziemy. No i druga jest to czujnik hamulca, czyli ten, co żeśmy zakładali, kleili do klamki. I teraz tak, obie te wtyczki pasują do tych tutaj gniazd, widzicie, które nam pozostały niepodłączone, oprócz zasilania oczywiście. Jak to rozpoznać, który jest do czego? No to jest bardzo proste. Klamki zazwyczaj mamy dwie. Przeważnie w kontrolerach jest tak, że macie dwie wtyczki podłączeniowe do dwóch czujników zainstalowanych w klamkach, więc jak łatwo rozpoznać, są to te oto wyjścia ze sterownika, czyli tutaj podłączamy czujnik hamulca, a tutaj podłączamy czujnik PAS, czyli czujnik obrotu przy korbach. I nie pozostaje nic innego jak podłączyć czujnik hamulca i pozostałe czujnik PAS. Cyk. I już. Tutaj pozostały jeszcze dwa przewody na oświetlenie, które zostało nam dołączone do zestawu. Ja nie mam gdzie tutaj założyć tego oświetlenia przez to, że mam zainstalowany koszyk, ale też podłączę i pokażę Wam, że działa. Teraz słuchajcie, w zestawie dołączone jest pudełko, opakowanie na kontroler, który świetnie się tutaj mieści i można go sobie założyć gdziekolwiek, tu, czy nawet gdzieś, nie wiem, tu, no gdzie Wam pasuje we własnym rowerze, żeby schować ów sterownik. Ja tego tutaj zakładać nie będę, ponieważ mam tutaj bagażnik dedykowany pod baterię, który posiada tutaj z tyłu właśnie taki pojemnik na ten mały kontroler i on mi się tam doskonale zmieści. Co mogliście zobaczyć przy konwersji, jak robiłem napęd naprzód w tym samym rowerze.
Słuchajcie, a jeżeli chcecie taki bagażnik z dedykowaną baterią, to świetnie się to wszystko ładnie komponuje na rowerze, zakupić wraz z takim kitem. Możecie kupić osobny zestaw do elektryfikacji, bez baterii, jak i z baterią. Na stronie esulbike.com macie bardzo fajny konfigurator zamówienia, gdzie sobie konfigurujecie jaki rozmiar koła, jaki silnik, jaka bateria. Wszystko możecie sobie fajnie skomponować. A dodatkowo, słuchajcie, mam na wybrane zestawy dla Was kod rabatowy, który zmniejsza Wasz koszyk rabatowy o całkiem fajną kwotę. Wszystko znajdziecie w opisie filmu na dole. Także zachęcam, jeżeli ktoś chce zelektryfikować swoją maszynkę, to zachęcam do zajrzenia. Tam są zestawy od 250 W do 1500. Kto co lubi, kto co woli, zerknijcie. Linki w opisie filmu. Zaraz to tutaj upchnę wszystko, ale najpierw Wam pokażę. Do zestawu jest dołączona taka gustowna lampka, która właśnie pokazywałem Wam, że pasuje do tych wolnych złącz tutaj i sobie włączymy. W tym sterowniku jest tak, że jak naciśniecie na pilocie strzałkę do góry, włącza się podświetlenie. O, widzicie? Załączyło się podświetlenie wyświetlacza i jednocześnie zapala się od razu oświetlenie przednie. Cyk, gasimy, widzicie? Zapala się podświetlenie i gasi. Bardzo fajne to jest. Mamy tutaj dwa wejścia, także możemy sobie podłączyć także i tylną lampkę i będzie nam się pięknie to załączało ładnie z wyświetlacza. No jak mówię, ja tego tu nie będę montował, bo nie mam po prostu gdzie przez ten koszyk, a żona i tak w nocy nie jeździ, więc na razie sobie to odpuszczę. Jeszcze ten czujnik pas, nie? Jest, widzicie, zamontowany zgodnie z kierunkami. Wiem, będziecie mówić na przykład, że ten czujnik jest na tamtą prawą stronę. Guzik, prawda, bo ten czujnik może działać jak i z tej, jak i z tamtej strony. Musimy po prostu przestrzegać tych strzałek. Tutaj są takie strzałki kierunkowe. Nie możemy tego założyć w ten sposób, dlatego że biegunowość tych magnesów się zmienia i jak w momencie tak byśmy tak założyli i kręcili, jak napędzamy rower, no to on by nie ruszył. A w momencie, gdybyśmy zaczęli kręcić do tyłu pedałami, to on by odpalił silnik i byście jechali do przodu. Trochę bez sensu, no nie? Zgodnie z kierunkiem zakładamy na oś supportu. Zostawiając tam dosłownie pół milimetra luzu i będzie ok. I gwarantuję Wam, że zadziała. A jeżeli Wam nie zadziała, ewentualnie jakbyście chcieli na tamtą drugą stronę i coś Wam było nie tak, jakbyście chcieli tą tarczę obrócić, istnieje możliwość zmiany kierunku w wyświetlaczu LCD 3, ale to jest inny temat, także zakładając tak jak tutaj, będzie Wam działał. Dużo też słyszałem, że można uszkodzić ten czujnik, bo jak tutaj jest, bo tu jest na wierzchu, a tam jest zasłonięty. Guzik, prawda, obalam ten mit. Ja jeżdżę, mam różne rowery, mam czujniki właśnie tak zainstalowane, jeszcze nigdy go nie uszkodziłem. No, żeby to uszkodzić, to naprawdę trzeba się postarać. Dobra, składam to wszystko i widzimy się za chwilę, jak to wszystko będzie już skręcone. No i tak się prezentuje machina. Naciskamy. O, się wyrywa. Wyrywny. Działa wyśmienicie. Maneta. Sprawdźmy, czy działa czujnik pas, czyli kręcąc korbą. Widzicie, działa idealnie. Teraz pozostały nam testy w terenie. Zobaczymy, jakie osiągi ma ten silniczek, bo jest to silniczek, troszeczkę inny model. Też 250, ale troszeczkę inny model, więc każdy silnik się czymś tam różni. No i przede wszystkim jest sterowanie LCD 3. Kabelki musiałem tak poprowadzić, no niestety te białe opaski, te czarne opaski na białym rowerze źle to wygląda, no ale co mogę zrobić? Kable musiałem tędy popuścić niestety, bo chciałem dołem, ale były za zbyt krótkie. No ten rower jest gigantyczny, tą ramę taką ma, dlatego te kable nie starczają. Normalnie rower jak ma gdzieś tutaj taką rurę, to te przewody idą tędy, jest super, nie? Kabel od silnika idzie sobie tak ładnie tutaj też, nadgon jest króciutki i spokojnie starcza do baterii, czy to na bagażniku, czy to będzie jakaś bidonówka, też nie ma żadnego problemu. No to co, idziemy jeździć, co nie? No jak nie, jak tak. Maszyna działa, świetnie działa maszyna, czujnik, pas, manetka, wszystko działa. Kolejna konwersja się udała. Teraz już będziemy kończyć ten odcinek, a ja już Was zapraszam na takie testy w kolejnych odcinkach. Testy z jazdy, konwersja dobiegła końca, rower działa, to jest najważniejsze. I tylko Wam przypomnę, jeżeli chcecie taki zestawik sobie nabyć, zerknijcie w opis filmu, tam znajdziecie linki do fajnych zestawów,
po konwersji roweru wraz z moim kodem rabatowym, który zmniejszy Wasz koszyk zakupowy o fajną kwotę. Pamiętajcie jedno, wysyłka następuje z Polski, więc towar macie w parę dni u siebie na chacie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!